Okej, słuchajcie, dobra, jeśli nie włączacie swoich mikrofonów w tej chwili, no to ja zacznę rozmawiać z Wernerem. Tematem dzisiejszego spotkania jest przede wszystkim w jaki sposób przygotować się do szkolenia PNF Rozwijający. Werner, so Yes. today's meeting is all about the topic how to prepare yourself for level 3 course. That's the main topic I would like to talk Yes. with you about. Because Okay. we've got some participants and they have emailed me and they Yeah. said that they are quite scared already about the examination process on level 3. Yes. What's your opinion about this? Okay. Any examination is an examination. Yeah. But the goal of every examination is to pass the examination. But of course, it is always hello. I have a Hello. picture. Yes, hello. And of course, it is always a little bit. The people are always a little bit nervous with this examination. But if you are used to work with your with PNF and you have experience in treating patients, and you are listening to the course, during the course, the day 1 to 4, then I don't think that's a really big problem to pass this examination. Okej, więc tak. Werner powiedział, że no oczywiście każdy egzamin jest stresujący, ale celem każdego egzaminu jest zdać ten egzamin. I teraz jeśli pracujecie z pacjentami, jeśli pracujecie też koncepcją PNF, jeśli będziecie słuchać tego, co się dzieje w ciągu 4 dni szkolenia, to nie będzie żadnych problemów, żeby zdać egzamin na kursie rozwijającym. Okay, Werner, great. I believe Yes. that's a good, good idea and good first view on the level 3. Yes. I remember that it was exactly this way when I was taking my level 3. We were just listening for 4 days and everything was discussed during those 4 days. What then we have seen and then we were asked on the examination. And this is still the way it works. Więc tak, ja się podzieliłem teraz z Wernerem swoimi spostrzeżeniami. Rzeczywiście pamiętam jeszcze, gdy ja podchodziłem do egzaminu na kursie PNF Rozwijający, rzeczywiście w ciągu 4 pierwszych dni pojawiają się wszystkie rzeczy, o które później będziecie pytani podczas egzaminu. Werner potwierdził, że to cały czas działa dokładnie w ten sam sposób. Teraz chciałbym dopytać Wernera, ale może jest coś, co jako uczestnicy, którzy zdecydowali się już pójść na ten egzamin, możecie zrobić, by z czegoś się przygotować, coś powtórzyć, zwrócić szczególnie na coś uwagę, by było Wam o wiele łatwiej. Okay, Werner, my next question to you is, since they have already decided to join the level 3 course with you, is this something particular that could make it much easier for them? They could repeat from level 1 and 2, they could pay attention more, just go through some things and be this way a little bit more easygoing during your course. Okay. What I noticed with participants, the most of the participants which are very nervous, and I asked, come on, why you are nervous? They told me, hello, I don't had so much time for working with patients because I was ill, because I was pregnant, because I have this and this and this. So the most important thing is for decrease the for relaxation of the participants is practice PNF with your patients, especially with your neurological patients. That makes it easier. You come to the course, you have your experience, you are a physiotherapist, come on. And then the story goes and there's no problem, really. Dobra, so I'll translate it. Więc tak, słuchajcie, Werner zauważył jedną taką prawidłowość. Za każdym razem, gdy widzi, że na kursie ktoś jest zestresowany, denerwuje się całą tą sytuacją, to osoby zazwyczaj te mówią o tym, że nie bardzo miały czas, by pracować z pacjentami,
nie miały czasu ze względu na to, że były w ciąży, że nie miały czasu, że coś tam się działo z nimi. Więc jego rada jest taka: jeśli chcecie się przygotować do tego kursu rozwijającego, to najlepszą rzeczą, jaką możecie zrobić, to jest po prostu popracować z pacjentami, wykorzystując tą koncepcję, i w ten sposób zmniejszycie poziom swojego stresu. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra rada i takie są też moje doświadczenia. I have exactly the same experiences that using the PNF approach really makes you less stressed during the level 3 course. Yes. Dobra, więc może teraz tak, jeśli zaczęliśmy mówić o tym egzaminie, to ja zapytam Wernera o to, jak dokładnie wygląda ten egzamin, z jakich części się składa. I would like to ask you about something, if you could tell us something about how the examination looks itself. Can you tell me what kind of parts the examination consists of, and most important thing is what you expect to see during each part of examination? Okay, I start with the second question. Second question, what I expect. I expect that I see when you're working with your patient that you are able to work with your patient in a senseful way, that you are using your tools, your PNF tools, and you take it and you combine it in a senseful way, so the patient has a chance to understand and the patient improve because of your treatment. This is important. So you have to be satisfied, the patient has to be satisfied, and then everything is fine. I am satisfied. Okay, first part of your question was how the examen goes. We have 2 or 3 parts. We have a theoretical part, a written part. Yeah, we will do this on the 4th day. Yeah, small question and answers, multiple choice. Most of the questions, about 12 to 15 questions. We have 1 hour time for this, and these questions are about the topics I told you during the last week. So nothing very new. Perhaps something very new, but I mentioned it in the level 3 course before. Okay, so if you are open-minded and listen to me what I'm telling, no problem in this part. Then the next part is, you want to translate first? I can do it. I'm making my notes to make it quite smooth, but I can do it now, then we have less. Więc słuchajcie, pytanie, o które zapytałem, jak wygląda egzamin i co Werner oczekuje podczas tego egzaminu, by powtórzyć. I odpowiedź jest taka: najpierw Werner odpowiedział na drugą część pytania i to, co oczekuję, to jeśli pracujecie z pacjentami, to chcę zobaczyć, że budujecie celową, sensowną terapię, z której przede wszystkim wy jesteście zadowoleni i pacjent również jest zadowolony, ponieważ podczas tego kursu będziecie pracować z pacjentami. Wracając do pierwszej części pytania, więc sam egzamin składa się z 3 różnych części. Dnia 4 będziecie pisać test, to jest test wielokrotnego wyboru i na test będziecie mieć około 1 godziny. Pytania, jakie pojawią się na teście, będą związane z tematami, które są poruszane podczas całego szkolenia. Więc jeśli będziecie tylko podczas kursu uważać, słuchać, co Werner omawia, wtedy bez problemu będziecie mogli podejść do tego testu i go zdać. Okay, I'm good. Okay, so this is part 1, written test. Good. 1 hour. Then treatment of patients part, and you have to write down Carta Badania, right? Yes. Okay, you have to sign Carta Badania to fill out, and it has to be senseful, so I have to understand it. So we have a Polish translator, so Asha will do this. That will be her job. She will read the Carta Badanias of the participants, and we will discuss together if it's okay or not okay. Usually this is okay, because I'm with you, I'm telling you, I give you ideas, I give you help in your treatments. So usually this part is not that difficult. And the last part of the exam is the one-to-one situation, or
2-to-1 situation. So Asha and me will ask you questions about the level 3 course, the course contents, and we ask questions about your treatment, and you have to show us some aspects of your treatment during this exam. 3 aspects of treatment, so we understand, aha, this is for this is she is or he is doing for this problem, and this he is doing for that problem. Okay, that's it. Świetnie, więc słuchajcie, kolejną częścią egzaminu jest wypełnienie karty badania i razem z Wernerem na tym kursie będę również ja i będzie Asia Tokarska, która jest asystentką IPNFA, więc wspólnie będziemy przeglądać, w jaki sposób wypełnicie kartę badania pacjenta, którego będziecie leczyć, którego będziecie prowadzić podczas tego szkolenia. I ponieważ cały czas jesteśmy tam z Wami, to jakby nie spodziewamy się żadnych trudności z Waszej strony z wypełnieniem tej karty, ponieważ cały czas będziemy przy Was, będziemy pomagać ją Wam wypełnić. Celem jest, by ta karta została wypełniona w taki sposób, żebyśmy my bez problemu mogli zrozumieć, co robiliście z pacjentem, w jaki sposób go prowadziliście. Ostatnia część tego egzaminu to jest sytuacja, w której będziecie rozmawiać z Wernerem 1 na 1, oczywiście przy pomocy tłumacza, jeśli będziecie mieć taką potrzebę. I podczas tej konwersacji oczywiście pojawią się zapytania do materiału, który zostanie Wam przedstawiony podczas kursu, ale również będziecie rozmawiać na temat pacjenta, którego prowadziliście podczas szkolenia. I podczas tej właśnie rozmowy może trzeba będzie też zaprezentować wybrane aktywności, jakie wykonywaliście ze swoim pacjentem, czyli właściwie wszystko jest dość przewidywalne. Okay, Werner, I have got one question more, because I know that people, even though we make them so kind of secure that it's not so difficult and everyone gonna cheer for them, people always want to know what are the chances to fail this, how many people fail this examination, and what if I won't be successful, how it works then? I'll just translate this question now. Słuchajcie, moje kolejne pytanie jest takie, ponieważ wiem, pomimo tego, że my wciąż Was zapewniamy, że to nie jest takie straszne, to nie jest trudne, będziemy z Wami, będziemy Was wspierać, to Wy i tak wciąż lubicie wiedzieć, a co jeśli, ile osób nie zdaje i co jeśli podwinie mi się noga, jak wtedy, jakie będą dalsze moje losy. So, Werner, what if? Yeah. No, okay. You know the philosophy, inspire the people. So we don't let think about the topic how many people can fail this exam. Let's talk about that usually everybody pass the exam. Of course, from time to time in Germany, when I have courses, or last course was in Serbia, nobody failed. So usually, if you are clever, if you are open-minded, if you did your job, and if you are using PNF during your work, and you have experience with treatments, no problem. Yeah? Yes, okay, I'll translate it. Słuchajcie, więc teraz tak, filozofia jest taka, my chcemy Was inspirować. Tak zawsze z Wernerem rozmawiamy na temat, jak inspirować uczestników, więc to jest nasze podejście do tematu. I Werner, z tego co pamięta, to tak naprawdę w ciągu ostatnich kilku szkoleń, które prowadził, nie zdarzyło się, żeby ktoś nie zdał tego egzaminu. Rzeczywiście od czasu do czasu podkreślił, że w Niemczech zdarza się, że komuś się podwinęła ta noga, ale ostatni kurs, który na przykład prowadził w Serbii, wszyscy zdali. I jeśli tylko jesteście osobą o otwartym umyśle, jeśli tylko wykonaliście tą pracę, czyli wykorzystywaliście tą koncepcję, próbowaliście pracować PNF-em ze swoimi pacjentami, to wszystko jest w porządku. Great. Yeah. Słuchajcie, teraz tak, czy macie jakieś pytania? Czy może chcielibyście zadać Wy jakieś pytanie Wernerowi? I'll ask if maybe they would like ask some question to you. Okay.
Czy macie jakieś pytania? Grzegorz, widzę, że jesteś. Może ty masz jakieś pytanie, chciałbyś zapytać, niekoniecznie związane z egzaminem, niekoniecznie związane z kursem rozwijającym. Może interesuje cię coś z koncepcji PNF i chciałbyś poznać inne spojrzenie innego instruktora. Przede wszystkim to bardzo mnie pocieszyło to, że każdy zdaje. E, e, Czy mam jakieś pytanie? Raczej wszystko tam jest jasne na tych kursach. Wszystko się wyjaśnia. Okej, super. To przetłumaczę to teraz Mhm. Wernerowi. Werner, so Yes. Grzegorz first of all said that he's very glad when he have heard that everyone passes this examination. Okay. Might be misunderstanding a little bit, yeah. Okay, but let's say okay in a positive way. I'm quite sure it will be this way, yeah. I cannot give you 100%, but perhaps so between 90 and 95%. I'm quite sure we manage, yeah. Spotkamy się na pewno. And his second part of what he have said was that actually everything seems to be quite clear during Yeah. the courses. Everything Fine. is set this way that you really know what to expect. Więc Werner powiedział, że no może nie do końca to zostało tak dobrze zrozumiane, bo rzeczywiście zawsze jest szansa, no te 90-95% zdaje, więc tak nie czujcie się też na 100% tak komfortowo, że będzie lekko, Rozumiem. łatwo i przyjemnie, ale no tak jak mówił Werner, że wystarczy być osobą otwartą, myślę, pracować tą koncepcją, więc wszystko jest wtedy w porządku i tyle. Dobrze, moje kolejne pytanie będzie dotyczyło, czym się różni właściwie kurs podstawowy od kursu rozwijającego? Czego można się dalej nauczyć? Jak dalej toczą się losy koncepcji PNF na dalszych szkoleniach? Werner, I have one question more for you. Yeah. Could you please tell me how it looks like on level 3? What is the difference between level 1 and 2 and level 3? What more they can learn during the advanced course? What to expect in terms of gaining new knowledge and new skills after level 3, besides being under the stress of examination? Okay, so I think my experience in this level 1, 2, 3 system is after level 1 and 2, very often the participants, they try a lot of things, yeah, and but they are losing from time to time, they are losing this topic and this topic and this topic, and they fall back to the old way of treating the patients because they are not sure anymore, is this right what I'm doing here, yeah. And so in level 3 course, the most important thing for me is that the participants really are using PNF and they are thinking, yes, I can do it now and I know what I do, I know how I have to do it, and the goal for my treatment is this and this and this. And that is to point out, this is the most important thing in level 3, you are safe, you have a safe feeling with every patient. It doesn't matter which kind of patient is coming, every participant will learn, I'm sure, will learn, yes, I can manage every problem with my patient. That's it. Więc tak, doświadczenia Wernera, jeśli chodzi o szkolenia, ten level poziom pierwszy, drugi i trzeci. Poziom pierwszy i drugi, czyli to jest pierwsza i druga część kursu podstawowego, poziom trzeci, tak w systemie opisywany jest kurs rozwijający. Po pierwszych dwóch poziomach macie dużo pomysłów, dużo inspiracji do tego, by pracować z pacjentami, natomiast przychodzicie na kurs rozwijający czasem z takim poczuciem, że nie jesteście do końca przekonani, których narzędzi, czego używać w przypadku pracy z konkretnymi pacjentami. Więc zdaniem Wernera, to co on chce, żebyście wynieśli z kursu rozwijającego, to co byście potrafili robić, to jest umiejętność pracy z każdym pacjentem i macie nabrać tej pewności siebie, jak budować terapię, jakie dobierać aktywności, by pracować z konkretnymi
pacjentami. And this, sorry, if I want to add something, if I allowed to add something, and this on the very new standard of physiotherapy. This is important. It is not old stuff from the 50s or the 60s of the last century. They will learn how to manage and how to treat patients in higher standard and really newest science background of treatment. Yeah? I takie bardzo ważne zdanie, które dodał Werner teraz, i to wszystko oczywiście ma być zgodnie ze standardami tej najnowszej fizjoterapii, czyli fizjoterapii opartej na dowodach naukowych. Nie interesują nas rzeczy, które powstały w latach 50. i 60. Macie mieć najświeższe informacje i nowości ze świata fizjoterapii, tak by leczyć przy pomocy tego swoich pacjentów. Okay, great. I don't know if they have any questions. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Czy chcielibyście o coś dopytać? Dziewczyny się wstrzymały od głosu. There are girls, but they have turned their mics off. They're kind of ashamed. You think they can hear us, or okay, of course they hear us, but Mogą nas dziewczyny słyszeć, ale nie chcą się odzywać, nie chcą zadawać pytań. Okej, w porządku. Werner, you have mentioned that you've been in Serbia. yes. I know that you are teaching all over the world, in many countries. Can you tell us something about, do you notice any differences in the way physios work with patients, the way they understand PNF approach? What are your experiences with different nationalities and their approach to PNF approach? Dopytałem, I'll translate just. Zapytałem, ponieważ Werner uczy na całym świecie, wspomniał już, że ostatnio był w Serbii. Dopytałem go, czy widzi jakieś różnice pomiędzy różnymi narodowościami i ich podejściem do koncepcji PNF. W jaki sposób pracują inni fizjoterapeuci w innych krajach? Okay. Good. Okay. Experience. I have experience in Europe, Eastern Europe, and Southeastern Europe, and Germany, and I have been in Dubai, in the United Arab country, and in the Emirates. Of course, in the Emirates, it's a very huge problem because the people are not used to touch other people, and now and with this idea you try to do PNF, wonderful idea. So okay, that was not so easy. Experience in Europe is that all the participants are interested in practical advices, in practical tools. Yes, and this is, and then I think, okay, this is the most important thing to teach them: practical tools for everyday's work. And this is no problem, yes, in Poland or in Serbia. Sometimes I noticed if they are coming from university, and they have not that much practice experience, then it's a little bit more difficult, to teach them the practical things. But usually we will manage this, and so after this course, it will be everybody should be able to work with hands or without hands, and telling the patient, not telling the patient, and having the idea what is the best exercise and what is the best work the patient can do with you and without you. Okej, więc tak, Werner, jeśli chodzi o jego doświadczenia w pracy w różnych krajach, Europa Wschodnia, Europa Południowo-Wschodnia, był w krajach arabskich, na przykład w Dubaju, tam prowadził swoje szkolenia. I teraz jeśli chodzi o jego doświadczenia, oczekiwania różnych kultur w stosunku do koncepcji PNF, to przede wszystkim większość uczestników szkoleń oczekuje, by poznać nowe, praktyczne narzędzia
do pracy z pacjentami. Mówi, że ciekawym wyzwaniem jest praca w krajach arabskich, gdzie generalnie nie dotyka się ludzi. Więc sami wiecie, jak wygląda koncepcja PNF i nauczanie tam PNF-u bez, no właściwie z taką kulturową jakby barierą dotykania ludzi jest ciekawym wyzwaniem. Mówi, że kolejnym wyzwaniem jest to, gdy na szkoleniach pojawiają się osoby, które świeżo skończyły studia. Również w ich przypadku no jest to na początku wyzwanie, ale to jak najbardziej jest do pokonania i te osoby również są w stanie bez problemu opanować te wszystkie praktyczne informacje, w jaki sposób poradzić sobie w pracy z pacjentami. Okay, Werner, I believe we've been talking already for over 30 minutes. I guess they had enough encouragement and know what to do and how to be prepared for level 3, that it will go quite smoothly and without any interruptions. What do you think? Yes. Yes. Okay. And I think I like this teaching. I like to come to Poland. I like to be with you and with Asha. So it will be a good mood in the course, I'm sure. Yeah. And with this mood, we have a very positive thinking and positive atmosphere. And this is the best thing you can do in learning. Yeah. And so everything will be fine in this course, I hope. Słuchajcie, no już rozmawiamy ponad pół godziny. Jestem przekonany, że te informacje, które już się tutaj ukazały, pomogą Wam spokojnie podejść do szkolenia rozwijającego. Werner wspomniał o tym, że bardzo lubi bywać w Polsce. My, czyli ja, Damian Kapturski, Asia Tokarska, która też tam z nami będzie, znamy się od wielu lat. Przede wszystkim lubimy się. Werner jest przekonany, że będziemy mieli bardzo dobrą, świetną, przyjazną, miłą atmosferę podczas tego kursu i co na pewno będzie sprzyjać również Wam w szkoleniu się. So, Mr. Wimerod, I would like to thank you very much for your time. I know that you're a quite busy person, occupied with many tasks. You have mentioned about some issues in your private practice. Yes. So I really appreciate this time you found for us to explain some things and encourage our participants to be more brave and let them know how fun it's going to be in some few weeks that we can all together learn and improve our knowledge from ourselves. I'm happy. I'm waiting. Will be fine. Will be fine. I'm really happy. Więc ja bardzo serdecznie chciałem Wam podziękować za to, że albo jesteście z nami tutaj dzisiaj, albo oglądacie tą powtórkę. Bardzo cieszę się, że Werner znalazł dla nas chwilę czasu, że mógł nam przekazać wszystkie te informacje, ponieważ jest, jak słyszeliście, osobą bardzo zajętą. Sam prowadzi również swój gabinet, w którym podzielił się, że ostatnio jedna z wieloletnich pracownic, która pomagała mu prowadzić ten gabinet, postanowiła zmienić swoją pracę, więc jest osobą, która musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać razem i do zobaczenia na szkoleniach. Werner, thank you very much and I will see you in Poland. Fine. Bye bye. Bye. Thank you. Do jutra. Thank you. Bye. Bye. Bye.